Jestem zwolennikiem myślenia, że każda dorosła, dojrzała osoba powinna brać odpowiedzialność za swój dobrostan, za swoje zdrowie psychiczne, za szukanie pomocy, jeżeli takiej potrzebuje. Ale z drugiej strony myślę sobie, że organizacja powinna stwarzać takie warunki pracy, które przynajmniej nie szkodzi, a najlepiej, żeby organizacja tworzyła takie warunki pracy, które wspierają ten dobrostan pracowniczy. Oczywiście organizacja tworząc takie możliwości jak korzystanie ze wsparcia takiego profesjonalnego, wspiera budowanie też takiej świadomości odnośnie zdrowia psychicznego, więc można powiedzieć, że odpowiedzialność organizacji jest budowanie środowiska, wspieranie psychoedukacji, tworzenie takich możliwości jak korzystanie na przykład z linii wsparcia i profesjonalistów. Rola jest głównie, powiedziałabym, oparta na naszych wolontariuszach, czyli głównym czynnikiem sprawiającym, żeby być wolontariuszem D&I Mental Health w Euroclear, to jest motywacja, to jest chęć pracy, zmiany, proponowania rozwiązań. Jesteśmy na dosyć wczesnym etapie, jeśli chodzi o grupę związaną ze zdrowiem psychicznym. Wystartowaliśmy w tym roku, mamy plany bardzo ambitne. Co pomaga? Mi osobiście pomaga wykształcenie psychologiczne, bo pomaga mi zrozumieć, pomaga mi łatwiej postawić sobie granice, bo my też wiemy to. Nie jesteśmy terapeutami, nie jest naszym celem pomaganie na siłę. Zrozumienie, nauka, poszerzanie horyzontów. Takie wydarzenia jak dzisiaj na pewno pomagają również naszym ambasadorom zrozumieć rolę. Mam nadzieję, że będziemy ją dalej rozwijać i przez edukację będziemy ten trudny temat popularyzować w organizacji. Mam taką nadzieję, że dzięki webinarom, spotkaniom, rozmowom, też wsparciu, które będziemy mieli i mamy też od naszych przedstawicieli, od zarządu, że będziemy ten temat oswajać i wtedy myślę, że ten opór z czasem będzie coraz mniejszy.